naturalne chlapacze Matiza. Zapraszam Państwa na grupę facebookową Matiz Salonu. Dam więcej szczegółów na temat spotkania. No jest tyle jest śniegu. Nie, tak dużo to nie ma. Przynajmniej zawsze plus, bo nie trzeba odmrażać tych szyb. Udało mi się kupić te zaślepki i spinki do podsufitki i za chwileczkę je założę. Jeszcze poluję na antenę. Brakowało mi tutaj dwóch. Po prostu one się wszystkie już rozleciały w rękach. O, i są nieładne. W momencie, kiedy bym to zamontował, wszystko by oszpeciło. Tutaj top. Aha. Wszystko siedzi jak należy, ładnie. Już ten daszek tak nie ociera. To jeszcze trzeba będzie wykraść troszkę. Śnieg pada, więc naprawdę tutaj nic nie można zrobić. Spinki założyłem, także tutaj dzisiaj to jest już koniec. W dzisiejszym odcinku będzie to taki mini vlog o autosystemie. Proszę Państwa, pracowałem tam 2 tygodnie w 2000 roku. Była to firma, która sprzedawała wszystkie samochody, z tym, że ja akurat byłem w punkcie sklepowym i tam stał Matiz, gdzieś tam z reguły w rogu lub na środku takiego wejścia, i jak klienci sklepu wchodzili, to po prostu mijali ten samochód. No, był piękny. No i to był autosystem, była głośna reklama, 189 zł miesięcznie. Jak kupić samochód? Polecam autosystem. Bardzo prosty i wygodny. Naprawdę warto. To się opłaca. Teraz najniższe raty. Matiz 189 zł. I ciesz się samochodem. No, oczywiście to jest reklama, czyli równa się nieprawda. Także wszyscy, którzy teraz widzę do tej pory, jaki to był wspaniały system, i szkoda, że teraz nie ma, przeczytałem taki wpis, to chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze, że nie ma, ale może tak od początku, kiedy złożyłem CV, zostałem przyjęty. Tydzień czasu trwało szkolenie, w tym 2 dni w Krakowie. Tam pokazano nam cały regulamin sprzedaży. No w ogóle dość dużo nas nauczono takiej mówienia prawdy. To jest kluczowe słowo do tego, co później Państwu powiem. Mówienia jak jest. Firma już miała złą reputację wtedy, w sensie na rynku. Zarzucano jej oszukaństwo, zarzucano w ogóle niedostarczanie tych samochodów, pomimo że autosystem miał umowę z FSO, z DU o zapewnieniu ciągłości dostaw tych samochodów, i w momencie, kiedy powstał Matiz, przypominam, za samą gotówkę, którą trzeba było zapłacić za samochód, już się czekało 2-3 miesiące. Pamiętam, jak tata mój kupił tego Matiza, zaliczkował jakiś listopad, proszę Państwa, w grudniu dzwonił, dopytywał się i dostaliśmy samochód w lutym. Także takie to było oczekiwanie. A co powiedzieć, ktoś, kto wpłaca tam powiedzmy 700 zł plus pierwszą ratę i wypatruje przez okno samochód, a samochodu nie ma. I on nie wiedział, ale wszyscy wiedzieli, że tego samochodu nie będzie przez długie lata. No właśnie, i tak to na tym polega. Prosty system, niby ciekawy, ponieważ pierwszą możliwością było super losowanie.
Były robione grupy, wśród tych osób było tak, jeden miesięcznie samochód losowany, drugi, jeśli ktoś miał zalicytowane najwięcej rat, że wpłaci, a trzeci to taki, który przyszedł i wpłacił te raty, czyli tak jakby kupił za gotówkę ten samochód i spłacił wszystkie raty. Także to było takie, proszę Państwa, no dość oszukańcze. Ja tam 2 tygodnie pracowałem. Tak jak mówiłem, pierwszy tydzień był na spędzeniu na szkoleniu. Drugi tydzień rzucili mnie na już sklep i żebym przez 3 dni przysłuchiwał się tym starym wygom tak zwanym, którzy już byli tam ładnych parę lat. No i proszę Państwa, było zderzenie ze ścianą, to dosłownie. Na tym szkoleniu mówili coś innego, a tutaj przyszli goście, hej, fafa, rafa, i przychodzili dziadkowie, bo była reklama w radio, pierwszy program Polskiego Radia o 12 po Hejnale, był 5 minut dla Autosystemu. I tam zachwalali oczywiście, jak to wspaniały system, i goście, tacy dziadkowie przychodzili, często z trząsącymi się rękami, i dopytywali się, a ten gościu mówi: tak, proszę pana, zakładajmy, był luty, w maju już będzie pan jeździł samochodem, wystarczy dowód osobisty i odcinek z renty, wpłata 700 zł wpisowego oraz później co miesiąc 189 zł miesięcznie. No i tak, i gościu taki zaoferowany podpisywał, czyli wpłacił te 700 zł, no bo to jednak nie było aż tak dużo, żeby trzeba było mnóstwo czasu oszczędzać, więc to było taki trik zastosowany, że łatwo wyjąć 700 zł z kieszeni, wpłacić, potem czekać na ratę, tą już 189, ale będę miał samochód. Nie, to nie zadziałało w ten sposób i proszę Państwa, to było tak, że gość się siadał, będzie pan jeździł z małżonką na wakacje, pan sobie pojedzie tym samochodem. No i taki podniecony, wpłacali te 700 zł, bo to było łatwo wpłacić, naprawdę ściągalne. I wpłacali te pieniążki, potem mijał miesiąc, drugi i taki dziadek przychodził i dopytywał się, kiedy będzie mój samochód. A następnym trikiem, to było w ogóle trik po triku następował, to już było taki system zrobiony, że na przykładzie tutaj Warszawy była straszna rotacja, co miesiąc rzucali ludzi w inne punkty i taki dziadek przychodził i dopytywał się, kiedy będzie mój samochód, i dostawał odpowiedź jednoznaczną. Z kim pan podpisywał tą umowę? No taka pani tu była, blondynka w okularach. Nie, to ze mną pan nie podpisywał umowy, to musi pan się zgłosić na Aleję Jana Pawła. Tam mamy dział reklamacji, dział pytań i odpowiedzi i tam proszę się zgłosić. I taki został spławiony, taki gościu, jak zadawał za dużo pytań. Także byłem tam oczywiście w tym punkcie, ponieważ mój kolega przez przypadek podpisał taką umowę i ja byłem z nim i wiedziałem, o co pytać, jako incognito. Tam nikt nie wiedział, że ja pracuję już od tygodnia, 2, czy nawet, no prawie to było pod koniec mojej pracy, czyli pod koniec 2 tygodnia. I byliśmy tam, a tam, proszę Państwa, boksy porobione metr na metr kwadratowy. Ochrona dość takie potężni goście i niecoraz z tych boksów były słyszalne i krzyki, i nerwowość, i co to jest, i złodziejstwo, i tak dalej. Takie naprawdę sprytne to było zrobione, boksy jak labirynt. Na przestrzeni małej było naprawdę mnóstwo boksów i tam zapraszali do boksu numer jakiegoś tam i proszę Państwa, mało tego, na tego gościa, który przyszedł i wyjaśniać, oczywiście przychodził z
pełnym regulaminem, maczkiem wypisane kilka stron. On to wtedy przedstawiał i tacy goście, którzy kupowali te samochody, dopiero się tutaj dowiadywali, na czym polega ten system właściwie, że jest losowanie i że przy losowaniu to ciężko być wśród 300, zakładajmy, osób wylosowanym. Ktoś, kto przedpłaci samochód cały, no to wiadomo, że zapłaci też tą marżę ratalną i też przepłaci więcej za ten samochód, niż by wziął gotówką zapłacił. Więc wszystkie te opcje były na niekorzyść tego gościa, który zawierał umowę z autosystemem. Także były te boksy, były krzyki. W momencie, kiedy ktoś chciał po pierwszej, drugiej racie zrezygnować, bo został albo uświadomiony, albo zobaczył, że no nie ma jednak tego samochodu, to w danym momencie tracił, proszę Państwa, te wpisowe, czyli w ciągu 2 miesięcy stracił wpisowe oraz każdej raty chyba 50%. No i trudno mi teraz sobie przypomnieć, ale to było, tak wyglądało, więc dla nich taki gość, który zrezygnował po 2 miesiącach, to był super klient, proszę Państwa. Także czysta gotówka, bez żadnych pretensji, bez żadnego zachodu, czysta korzyść. I jeszcze jedno, ja śmiem twierdzić, w ogóle to, że na to rząd pozwolił polski w tamtym czasie, nie wiem kto tam rządził, ale to było od 93 roku do 2001, bo oni potem upadli i pełno ludzi zostało na lodzie. Nie wiem jak później potoczyły się, ale prawdopodobnie potracili pieniądze i nie otrzymali samochodu. W każdym razie to wszystko było takie trochę grubą nicią szyte, ponieważ były grupy robione, w Gazecie Wyborczej były drukowane listy, nazwiska, tam naprawdę kilka stron dodatek było autosystemu i tak co miesiąc było drukowane miasto, imię, nazwisko i po prostu kto wylosował, kto się cieszy, a ja podejrzewam, że tam 3/4 z takiej grupy to było fikcyjne nazwiska, fikcyjnie podstawieni ludzie, którzy powiedzmy ta opcja, gdzie gość wpłacał 15 i on w momencie, kiedy było ogłoszone, nie wiedział, czy ktoś wpłacił 16 rat, czy 17, w każdym razie oni mieli już wpłacone 15 rat, a ktoś mógł podstawiony być i ja mam 17, to jednak nie Kowalski, tylko Nowak otrzymuje ten samochód, no a ten gościu 15 im rat wpłacił wcześniej, no i dalej będzie płacił i za miesiąc, jeśli nie uzbierał tych pieniędzy na kolejnych więcej rat, to mógł tylko brać udział w tej asygnacie, gdzie opłacił jak najwięcej rat już do tej pory. Wśród sprzedawców, jakby punkt, zakładajmy, mało podpisywał umów, to kierownik dawał hasło takie wśród pracowników, to było i regionalnych, pompować, i rozpoczęło się pompowanie, no to czyli po prostu kitowanie na maksa tych ludzi, kto przyjdzie, to będziesz miał ten samochód w miesiąc, 2, kiedy normalnie czekało się 2-3 miesiące za gotówkę, proszę Państwa, więc jakim sposobem? No dobrze. Jeszcze kolejnym takim trikiem było ten program, co wspomniałem w radio, w programie pierwszym. No, pierwszych 5 osób, które udadzą się do punktu autosystemu, zakładajmy, czasami była ulica tylko podana, a czasami było, że pierwszych 5 w każdy punkt w Polsce dostanie radio gratisowo. Były takie jakby kupony na otrzymanie później, w momencie kiedy samochód radia DU, no kiedyś radio to było coś, naprawdę fajna sprawa, to oddajmy to, no ale pierwszych 5 osób miało dostać w danym punkcie, pierwszych 5 takich zaproszeń, takich kuponów do otrzymania radia, no i cóż, ja jako żółtodziób
idę do szafki takiej, gdzie były różne papiery, dokumenty. Idę, otwieram, a tam taki był bałagan, że mi się wysypało tysiące tych od radia. No i słyszę, tak się siedzę, przysłuchuję się tym rozmowom. Nie dość, że że będą mieli za 2-3 miesiące ten samochód, to jeszcze o tych radiach przyszedł pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, bo jak poszła reklama, to naprawdę ludzie, tylko bo ja słyszałem w radiu, że tutaj można też radio gratis po wpłaceniu 700 zł, a potem raty 189 zł i samochód będę miał. Tak, będzie pan miał. No i piąty, no patrzę, szósty, też siódmy, ósmy i wszyscy są ostatnimi, którzy załapali się na radio. Więc proszę państwa, no pompowanie tak zwane było ostre. A ja po szkoleniu, jak zacząłem mówić, jak jest, to mi w ogóle oni też zwracali, co ty robisz w ogóle, co ty robisz, odganiasz klientów i oczywiście oprócz tego to zabierali tych klientów mi jako nowemu. No mówię, to było coś niesamowitego. Firma chciała już potem poprawić wizerunek, bo naprawdę oni podupadli. Ale niestety ci starzy, którzy tam byli nauczeni, że jeżeli nie przykitują, no to nie sprzedadzą tego samochodu w takich ilościach. A tam, żeby coś zarobić, trzeba było, no oprócz takiej stałej pensji podstawowej, trzeba było trochę tych umów podpisać miesięcznie, żeby coś ugrać. No i tak, i to proszę państwa w ten sposób się odbywało. No ogromne oszukaństwo ludzi. Teraz to raczej by tak niemożliwe było, bo ludzie są bardziej uświadomieni. To wszystko sprawia, że jesteśmy może bardziej czujni, chociaż te umowy maczkiem napisane, kiedy nawet powiedzą nam, że nie możemy zabrać je do domu, tej umowy, tylko tutaj trzeba na miejscu, a ponaglają. Także to są różne teraźniejsze sposoby na oszukanie. No ale nie aż tak w żywe oczy, to jest prawda. Także autosystem jako autosystem, gdyby ludzie wiedzieli, no to jest przejrzysty, bo jest losowanie, z tym, że te grupy, to ja mówię, to były jakieś, połowa ludzi to fikcyjne, przedpłata, licytacja, no to jest akceptowalne, z tym, że ciężko to dostać, kiedy grupa ma 300 osób i w takiej grupie jednej co miesiąc 3 samochody są właśnie w ten sposób. 3 osoby niby się cieszą, ale czy to była prawda, to też nie wiadomo. Te boksy, to wszystko, wyjaśnianie, no to wszystko to jest, proszę państwa, no wielki kit to był, więc nie piszcie proszę, że taki system by się nam tutaj przydał teraz. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć taką sprawę, że jeżeli a samochód, kiedy ktoś płacił ratę, to by dostał po 5-6 latach, proszę państwa. Tak, 189 zł zakładajmy, oprócz tego, że się samochód nie podroży. Ale zakładam, że byłaby stała cena, chociaż wiemy już z historii, że nie była. 189 przez 5-6 lat, no tam po prostu to trzeba by było wyliczyć. Ja teraz strzelam, chyba to było na 8 tak naprawdę, nie wiem, no to trzeba było policzyć cenę w stosunku do tej sumy raty plus tam 3,2% oprocentowania rocznego, więc to wszystko i co się działo w momencie, kiedy taka osoba kupowała ten model, ale niestety już przerwali produkcję. No to wchodził nowy model, to pytali się, albo pan chce dalej płacić na nowy model, albo chce pan zrezygnować, no ale oczywiście to się wiązało z utratą z każdej raty dość dużej części gotówki. Wiadomo, że nowy model więcej kosztuje, no i ktoś albo rezygnował, albo dalej płacił. Na pewno to prawie wszyscy, kto płacił miesiąc w miesiąc ratę, to musiał czekać te parę lat, proszę państwa, na samochód DU. Jako system też, gdyby wiedzieli ludzie, to raczej połowa by nie weszła albo więcej i on by nie zadziałał tutaj w Polsce.
Chciałem jeszcze zaprosić Was na grupę facebookową przy okazji Matiz Salonu. Tam najświeższe wiadomości będą publikowane w związku z spotkaniem Matizów, ale to jeszcze czas, 27 maja przy terenie FSO. Jest odcinek taki już z tego punktu i został on wybrany, zaakceptowany, więc będzie fajnie. Że widzicie Państwo, cały ten autosystem to jedno wielkie G. To wszystko dzisiaj, proszę Państwa. W Autosystemie kupisz samochody DEU w super ofercie ratalnej, oprocentowanie tylko 2,8% rocznie.